Witamy w kolejnym odcinku Paragóry. Witamy. Dzisiaj będziemy opowiadać o Kobali. Piękna góra, tak więc zapraszamy serdecznie. Kobala znajduje się w Alpach Julijskich, wyrasta z Tolmina, z Doliny Soczy, i jest na wysokości jakieś 1200 metrów, ale startowisko jest na wysokości gdzieś 1060. Kierunki startu to praktycznie od wschodu do zachodu. Z Kobali latamy praktycznie każde rodzaje lotów, i termiczne, i żaglowe, tam jak tam podwiewa, to spokojnie można się gdzieś tam na żagielku potrzymać. Zloty jak najbardziej takie szkoleniowe, często się tam odbywają, dookoła jest dużo łąk, jest duże lądowisko, także można spokojnie sobie ćwiczyć nawet starty. Start jest prosty i przyjemne zloty o wschodzie, zachodzie słońca. W tandemiarze na przykład się tam też wożą z pasażerami bardzo często, po prostu z góry na dół też kawał drogi się leci. Trzeba uważać na krowy, czasami się na startowisku pasą się. Mnie pogoniła jedna krowa w ogóle. Tak, gonią krowy i elektryczne pastuchy też gonią, trzeba uważać, bo można się skopać. Tak, wjazd jest zazwyczaj autem, tam na dole są... Ogólnie bazą wypadową jest camping Gabrie. Tam Tak. w zasadzie wszystko się zaczyna. Tam łapiemy busy wyjeżdżają konwojami po tam załóżmy 5 busów, zapisujemy się w barze, w kampie na odpowiednią godzinę, ładujemy się do busa, bus kosztuje tam w okolicach 7-8 euro, Chyba 7-8 jakoś euro. tak. I bus wywozi nas praktycznie na same startowisko. No, a później jak już dojedziemy, to trzeba tak naprawdę kawałek tylko podejść pod górkę. Można jakby od dwóch stron podejść. No ale to jest 100 metrów, nawet Tak, chyba nie, co? 3-4 minutki się podchodzi. No, tylko trzeba, tak jak mówię, uważać na krowy, bo mnie naprawdę goniła jedna, nie? Stanęła, ja w ogóle, no na serio, ja poszedłem z plecakiem, uciekałem i musiałem uciekać jakby od drugiej strony. Aha. Tak się na mnie uwzięła, skubana, no ale co się dziwić. Jest oczywiście opcja wejścia z buta, natomiast zajmuje to wieki, czy tam wjechania własnym samochodem, natomiast ta droga dojazdowa z początku wydaje się dosyć prosta, natomiast potem jak się asfalt kończy, są wyboje, jest mega wąsko, także mijanki z tymi busami, które na przykład Tak. wracają z góry, to jest tragedia, także poza sezonem może jak tam nie ma ruchu, to da się własnym samochodem wjechać, ale jak faktycznie jest ruchliwy sezon lotny, to najłatwiej jest tak naprawdę busem pojechać i się nie martwić o własny samochód tak naprawdę. Dokładnie. Parawaiting. Co w parawaitingu? No nie ma tam nic u góry, poza krowami, z którymi można się pobawić, pogonić, można je sobie podoić, jak ktoś ma taką ochotę. Jak to się umie. No. No nie ma nic. U góry parawaiting jest taki, że po prostu rozkłada się plecaki i można się poopalać. Tak więc to jest chyba wszystko, co można robić na parawaitingu. Ewentualnie trzeba się gdzieś tam slalomami przemieszczać między lotniarzami, bo jak tam lotnie zaczynają się rozkładać, to super, bo jest cień. Robią cień. Ostatnio jak byliśmy, to właśnie sobie leżeliśmy pod lotnią. No bo waliło słońce ostro, No. nie? Ogólnie na szczycie nie ma absolutnie nic poza Ani budki, trawą, tak. drzewami i toną ludzi tak naprawdę. No, dokładnie. Przyjeżdżając rano na górkę, jeżeli w prognozach nie ma jakiegoś wiatru, który wymusza na nas kierunek startu, to najlepiej wystartować na wschód, bo mamy jakby wschodnią stronę bardziej nagrzaną od słońca. Z tym, że wchodząc na startowisko mamy startowisko z prawej strony albo z lewej, no to te na wschód to jest akurat z lewej i tam sobie startujemy. No jeżeli mamy już kierunek wiatru narzucony, taki no mocniejszy, no to wiadomo, że startujemy zgodnie Pod wiatr. pod wiatr. Dokładnie. No i później już tak koło południa, godzina nie wiem 12, 13, no to wiadomo, te słońce obchodzi naokoło, bo to jest jakby startowisko jest na takim no na takiej górce, na takim wybiciu pomiędzy jakby dwoma żlebami. Tak, no i start jest dosyć prosty, chociaż ten na wschód jest bardziej stromy, ten na zachód jest
taki łagodniejszy, ale no mimo wszystko obydwa są dosyć strome, więc naprawdę łatwo się startuje, nie trzeba się nabiegać, no chyba, że właśnie krowy przeszkadzają, no bo też takie sytuacje tam się dosyć często zdarzają, że wejdzie taka pod glajta czy pod tor startu i już jest problem. Tak, one są zwykle odgrodzone, ale to wiadomo, różnie bywa. A gdzie? Jak myśmy byli w tamtym roku, no to gdzie odgrodzone były? Kurczę, łaziły między glajtami, trzeba było je ganiać, gwizdać na nie, bo na to tylko były, kurczę, a ciągle o tych krowach. Wracając do tematu. Koło południa zdarza się, że po prostu ten wiatr cichnie, no bo słońce obchodzi całą górę, natomiast wystarczy poczekać te, nie wiem, 15-20 minut i nagle zaczyna wiać z zachodu, całkowicie z drugiej strony, no i startujemy i wszyscy z różdżkami się przechodzą z jednej strony góry na drugiej, bo tak naprawdę jest na szczycie łączka, która po prostu spływa na dwa kierunki i startujemy na jedną bądź drugą stronę. Ja wspomniałem, że startowisko jest strome, ale spokojnie można, jeżeli się w miarę szybko zorientujemy, to przerwać start, nie spadamy w żadną skarpę. Tak, ładna trawka jest. Ładna trawka. Jest stromo, ale nie na tyle, żeby nie przerwać startu. Jakieś przeszkody na rozbiegu? No, nie, żadnych przeszkód, no poza krowami, nie? No. Także dzisiejszy odcinek sponsoruje Milka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pyszna czekoladka była. Pozdrawiamy. Wracając do startowiska, miejsce do szpejenia to tak naprawdę albo można troszkę wcześniej po lewej stronie właśnie, czyli od strony wschodu. No też wszystko zależy jak wieje. No większość osób po prostu rozpakowuje się na środku i tam gdzieś schodzi. Na najwyższym punkcie, tak jak tak, jeżeli widać, że starty są ze wschodu, to ludzie chodzą się szpeić na zachód i odwrotnie. Tak więc no nie ma tam specjalnego jakby wydzielonego miejsca do szpejenia się. Na startowisku śmiało może się rozłożyć z 5 glajtów w rzędzie, także miejsca jest bardzo dużo, nie ma jakiegoś specjalnego poganiania się, wszyscy zdążą na pewno wystartować, teren ogólnie działa całkiem nieźle, więc nie ma jakiejś takiej presji, że się robi jakaś długa kolejka, wszyscy bardzo komfortowo mają czas dla siebie na start. Ze startowiska mamy spokojny dolot do w zasadzie obydwu najczęściej używanych lądowisk. Jedno to jest praktycznie bardziej w centrum Tolmina, jak patrzymy... Pokażemy je na mapie. Tak, zostawiłem pineskę, tam jest w zasadzie taki znacznik też do lądowania helikoptera, jest ogólnie bardzo dużo miejsca. Dolot jest bezproblemowy, praktycznie to można na paczce tam dolecieć. A drugie lądowisko, z którego chyba jeszcze częściej korzystamy, to jest lądowisko przy samym kempingu. Tak. Jest tam wydzielona drzewami w zasadzie taka dosyć duża łączka, no i tam jest fajnie wylądować, no bo praktycznie pakujemy się i za minutę jesteśmy już pod namiotem czy przy samochodzie i wszędzie są oczywiście rękawy. Przy lądowaniu tam bliżej kampingu, no to trzeba troszeczkę zwrócić uwagę na drzewa. Tak, bo tam jest trochę drzew. Tak, i na rzekę. I na rzekę, tak. A kawałeczek za rzeką też biegną kable wysokiego napięcia. Także to zwracamy uwagę, że... A rzeka jest zimna jak cholera. Rozglądamy się przy podejściu do lądowania. Miejsca jest dużo, na pewno bez problemu da się trafić w lądowisko to przy kempingu. O tym dużym oficjalnym to nawet nie ma co mówić, bo tam się ląduje z zamkniętymi oczami. Tak, tam Bang wyląduje. Dolot do lądowisk jest bezproblemowy zaraz z samego startu, widzimy je z samego startu. Na zachód to praktycznie w prostym kierunku do lądowiska lecimy, tam nie ma specjalnie wielkiej filozofii, natomiast jak startujemy na wschód, no to bezpośrednio pod górą no niespecjalnie jest gdzie wygodnie trzeba lądować. oblecieć. Także oblatujemy górkę, jak już faktycznie nie udaje nam się załapać na żadne noszenie czy na żagielek. Chwilę walczymy, ale jednak górkę musimy oblecieć dookoła, żeby dolecieć na oficjalne lądowiska. Flykarty kupujemy zazwyczaj na kampie. Jest tam takie zadaszenie, taki bar. No, dokładnie, z krzesełkami czy tam ławkami. I tam można śmiało kupić flykarty. Tak, im dłużej, no tak standardowo, im dłużej na dłuższy okres kupujemy, tym ta flykarta wychodzi coraz taniej. Kobala i te tereny Doliny Soczy to jest piękne miejsce do w ogóle uczenia się latania przylotowego.
No. Warun jest idealny i w zasadzie kilometry robią się same. Nie jest tak, że musimy jakoś mega walczyć, żeby zrobić tą, nie wiem, pierwszą 50, nawet 100. Okazuje się, że piloci, którzy jadą pierwszy raz na Słowenię, czy próbują pierwszy raz przeloty, naprawdę fajne życiówki robią bez żadnego problemu. Tak. Kierunek jest prosty, startujemy z Kobali, lecimy na zachód ile się da, a potem wracamy i kilometry się same robią. Zazwyczaj kierunek jest sztol. Tak, sztol, jak skakujemy na sztola, to już praktycznie cały sukces mamy za sobą, bo jak już jesteśmy na sztolu, to się jedzie na żaglu przez kolejne naście kilometrów, 10 nawet. W tej z powrotem robimy na tym żaglu i się okazuje, że dolatujemy do kempingu i nagle na liczniku jest 100 kilometrów. Tak. I to jakoś bez specjalnego wysiłku. No do sztola chyba i od sztola do kempingu to jest chyba z 60 czy 70 km. No. A to można śmiało jeszcze rozciągać. Rekordzistą, polskim rekordzistą Kobali jest Przemek Licznerski. Zgodnie z XC Portalem. Zgodnie z XC Portalem, tak, bo Podglądamy XC Portal i tym się sugerujemy. Poleciał do Gemony, z powrotem do Gemony i na lądowisko. Zrobił 204,14 km. Brawo Przemek. Drugi rekord należy do Grzegorza Szafrańskiego, który zrobił 154 km po trójkącie. Tak, do cel powrót i gratulujemy. Piękne loty. Bardzo ładne. A Przemek Licznerski na naszym polskim skrzydle to zrobił Tak? na Kodenie. Na Dudku Kodenie zrobił? Na Kodenie. O, proszę, ładnie, bardzo ładnie. Na naszym? Na naszym. Dolina Socza ogólnie jest bardzo ładna. Pięknie. To można zabrać rodzinę na taki wypad, na przedłużoną majówkę na przykład. Tereny są przepiękne, obłędne wręcz. Na spacery, jazdę na rowerze, na spływy kajakowe, na oglądanie wodospadów, no i oczywiście na latanie. Polecamy zabierać rodziny, dziewczyny, żony. Polecamy zabierać, polecamy. Polecamy, jest naprawdę bardzo ładnie. A poza tym teren ma bardzo fajnego lokalnego organizatora zawodów i odbywają się tam liczne zawody. Od takich pierwszych zawodów, takich zapoznawczych, jakieś załóżmy serial cupy, czy jakieś takie drobne ligi tam też się odbywają, po jakieś mistrzostwa narodowe, tak. Puchary świata. Naprawdę teren ma potencjał na organizowanie naprawdę grubych, fajnych imprez. Dziękujemy za to, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Serdecznie zapraszamy na następne odcinki. Życzymy Wam zdrowych, spokojnych świąt. Tak, o ile to zmontuję do świąt. Zmontujesz na pewno. Szczęśliwego Nowego Roku. Tak jest. O ile jest. zmontujesz przed Sylwestrem. A tak w ogóle to utworzyliśmy na naszym fanpage'u facebookowym wydarzenie jako ostatni zlot w 2017 roku. Tak, kontynuując tradycję. Kontynuując, tak, jak co roku. Wprawdzie raz nam się udało w tamtym roku. Robimy mały hike and fly na żar. I stamtąd sobie zlatujemy gdzieś tam rano 31 grudnia, na co serdecznie Was zapraszamy. Jak tylko będzie pogoda oczywiście. Tak. Będziemy próbować. Tak. Jak będzie pogoda, wchodzimy dla tych bardziej leniwych, czyli nas. My będziemy wchodzić drogą, ulicą, będziemy sobie szli asfalcikiem, spacerkiem. Tak, asfalcikiem, spacerkiem. Wchodzimy, rozpakowujemy się i lecimy. I taki ostatni zlocik. Taki mini hike and fly, żeby nie było, że wchodzimy na szczyt samochodem. Nie, no samochodem. Ci co wiadomo, bo niektórym pozostawały jeszcze bilety na kolejkę, jak chcą sobie wykorzystać, tak, mogą wjeżdżać kolejką. To akceptowalne. Jest to akceptowalne, w końcu to ostatni dzień roku, wszyscy i tak pobalują w nocy, tak więc serdecznie zapraszamy na to. Tak, zapiszcie się na wydarzenie, będziemy informować, czy faktycznie uda nam się to zorganizować. Tak. Godziny jakieś, jak będziemy się umawiać, też tam będą podane. Także no, liczymy, że się zobaczymy wszyscy razem pod koniec roku. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy się zapisali do naszej akademii. Zostało już chyba tylko 3 bilety. Nie spodziewaliśmy się, że na te szkolenie, które organizujemy, zapisze się tyle osób i no, jesteśmy naprawdę w ciężkim szoku. Dziękujemy Wam bardzo. Nie możemy się w ogóle doczekać tego spotkania. Dokładnie. Jesteśmy tak najarani. Tak, dokładnie. Także myślę, że będzie fajny klimacik, będzie na pewno.
na pewno, tak więc bardzo się cieszymy, że nas odwiedzicie. No i co? Dziękujemy, subskrybujcie, lajkujcie, czy tam komentujcie. Jak macie pomysł na jakąś fajną, nową paragurę, napiszcie w komentarzu, a Oczywiście. na pewno ogarniemy. Chyba że nas tam nie było, to będziemy trudno nam się, improwizować. to będziemy improwizować. Tyle żartujemy. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie naszego sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Czekoladę Milkę. Tak. Dziękujemy za wsparcie i pozdrawiamy serdecznie. Okej, no to jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!